Na spotkanie zaprasza mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia. Dzień dobry, witajcie prawie punktualnie o godzinie 18. Cieszymy się, że jesteście z nami i wybaczycie nam to maluteńkie opóźnienie. Zaczynamy wyjątkową premierę online Empiku. Ja nazywam się Justyna Dżbik-Kluge. Mam ogromną przyjemność być jedną z prowadzących ten empikowy format, a więc premierę online. Kłaniam się Wam nisko w imieniu całej naszej ekipy, która przygotowuje dla Was to wydarzenie. Tradycyjnie bez niego nie zaczynamy. Z nami w dolnym rogu nasz niezastąpiony tłumacz polskiego języka migowego Bernard Kinow, a ja uśmiecham się dzisiaj jeszcze szerzej niż zwykle, bo wreszcie nie na ekranie, ale na naszej pięknej, wygodnej, mam nadzieję, żółtej kanapie Empiku możemy gościć człowieka bardzo wyjątkowego, pisarza, którego pokochały miliony młodych czytelników i czytelniczek na całym świecie. Niezwykła wyobraźnia, niezwykła empatia, umiejętność kreowania wciągających opowieści, fascynujących światów i pełnokrwistych bohaterów i bohaterek, a do tego poczucie humoru i ogromne serce dla wszystkich młodych czytelników i czytelniczek, o czym mieliście okazję przekonać się goszcząc na spotkaniach z nim, bo nasz dzisiejszy gość jest na swoistym tournée po Polsce, był w Poznaniu, był we Wrocławiu, był w Warszawie, a dzisiaj na żółtej kanapie Empiku. Please welcome Brandon Mull. It's such a pleasure to have you with us. Thank you. I'm so happy to be here. Rafał Lisowski razem z Brandonem, właściwie wy w Polsce jesteście, może nie powiem, że bliźniakami, ale jesteście bardzo często razem, bo ty jesteś niezastąpionym tłumaczem książek Brandona. Cieszymy się, że też jesteś dzisiaj z nami. Witaj, Rafał. Ja też się bardzo cieszę. Dzień dobry. Ja może wytłumaczę, bo Brandon tak słuchał, ja nie powiedziałam tego wszystkiego, co się we wstępie znalazło. You know, in the very beginning I just said a couple of words about you being, as I may say, an iconic already author for young readers, because people write and people say during those meetings, for example in Poland, that they grow up with you, like they grew with Harry Potter or like they grew with the Chronicles of Narnia. So this is something great and amazing. Yeah, I mean, some of the best feedback I can get is if my books helped someone learn to love reading or learn to love fantasy. For me, those were the Narnia books. And I do get that in the States and in Poland. I now get lots of readers who come and say, yeah, you're why I like to read, or you started me reading. And man, like what better thing for an author that, you know, writes for young readers. Tak, rzeczywiście to jest najlepsze, co ja mogę usłyszeć, kiedy ktoś mi mówi, że właśnie dzięki nim, dzięki moim książkom zaczęli czytać w ogóle, czy zaczęli czytać fantasy. I rzeczywiście dla mnie taką książką była Narnia, a bardzo często i w Stanach, i tutaj w Polsce słyszę, że no właśnie dzięki tobie teraz czytam i autor nie może usłyszeć czegoś lepszego, przyjemniejszego. Zachęcam Was do tego, abyście się odzywali, komentowali pod naszym wydarzeniem, pisali, gdzie nas oglądacie i zadawali Brandonowi pytania. Będzie na nie czas pod koniec spotkania. Powiedziałam również z radością, że świetnie, że jesteś z nami na żywo, bo było kilka spotkań takich online'owych, a to jest jednak zupełna jakość. And in the very beginning I said that it's just cool that you are with us here live, face to face, because we had some meetings like online. I was seeing you on this, you know, this video, this Monitor, TV. screen. Yeah, monitor. Thank you for the word. Yeah, and that's nice to have you here. I'm glad to be here in person. I missed Poland. I'm so happy to be back. Tak, ja też się strasznie cieszę, że wreszcie mogę tutaj być znowu, bo bardzo tęskniłem za Polską i cieszę się, że wreszcie wróciłem. You gave me this English word screen. How is your Polish? Terrible. No. Dziękuję. No, you can say Tak. cześć. Cześć. You can say cześć. Yeah, I can say just some of the utter basics. I can say Bashnibur. Baśniobór. That's quite complicated to say baśniobór. Yeah, but not very much. I don't have. I'm so terrible. I'm grateful for Rafał. Tak, Brandon mówi, że nie, polski cały czas słabo, fatalnie. Potrafi powiedzieć z 10 słów, cześć, dziękuję, ale potrafi powiedzieć baśniobór. Między innymi również potrafi powiedzieć smocza straż, say smocza straż. I like that. Say smocza straż. Yeah, because He's adorable. Because I Say struggle. Schmoka Strass. Okay. Schmoka Strass. Szmokę. Więc I'm trying, yeah. ale cieszy się bardzo Brandon, że ja tutaj jestem i mogę mu pomagać
kontaktować się. Nawiązuję do tego, że na Instagramie Brandona zobaczycie świetny filmik z Wrocławia, gdzie jest Brandon mówi hi Wrocław, a Wrocław mówi cześć Brandon. I've seen this video on your Instagram when you are saying hi Wrocław and everybody say cześć Brandon and that's why I know that you know cześć. Pokażmy trochę zdjęć, słuchajcie, z tych spotkań. Let's show some pictures from the meetings that you had in Poland. You had Poznań. Yeah, that's so many people there, so many happy faces. What things you've heard from Polish readers? What energy did you get during all those meetings on Pyrkon, in Poznań, for example, this? Oh, it was outstanding. There was some of my favorite things that I've been getting were, speaking generally, there was families who said, oh, we read them together. They give us something to talk about and to connect over. We're reading them before bed. Some people told me that my kids listen to the audiobooks, or we listen to the audiobooks when we drive on family trips. And then there was one teenage reader who told me, like, one of my favorite compliments I ever got, where she said, you write for legends and geniuses. Mm-hmm. And that was, it's a kind of like a compliment to my readers. And that, I thought that was great. Do you write for legends and geniuses? I think so. As I look at the kind of people who come through the line, I tend to get sharp families, sharp kids, like intelligent readers. And yeah, I expect amazing things from these readers. Yeah. Tak, rzeczywiście było wspaniale i bardzo było dużo ciekawych, przyjemnych, fantastycznych momentów, ale jedne z tych najprzyjemniejszych to są właśnie wtedy, kiedy przychodzą całe rodziny do mnie, żeby powiedzieć mi, że czytają razem moje książki, że dzięki nim mają o czym rozmawiać, że daje im to jakąś taką więź, którą dzięki temu czują między sobą, że czytają wspólnie przed zaśnięciem, że słuchają audiobooków, kiedy jadą samochodem, całą rodziną, ale była też jakaś pewna nastolatka, która powiedziała mi coś takiego, co wydaje mi się jednym z najlepszych komplementów, najpiękniejszych komplementów, jakie kiedykolwiek usłyszałem. Powiedziała mi, piszesz dla legend i geniuszy, bo wydaje mi się, że to jest jednocześnie komplement dla moich czytelników. Justyna pyta, czy rzeczywiście piszesz dla legend i geniuszy. Brandon mówi, tak, wydaje mi się, że jak patrzę na te wszystkie osoby, które przychodzą, na te bystre osoby, inteligentnych, młodych i starszych ludzi, to oczekuję, że dokonają wspaniałych rzeczy. Przyjechałeś do Polski ze wspaniałą osobą. Pokażmy proszę zdjęcie żony Brandona. To jest takie zdjęcie w wyjątkowych okolicznościach z zupą. You came to Poland with a very special person to you. This is your wife and she's trying some Polish soups. I can see chłodnik and the second one is, I don't know what that kind of soup is. This is the green one. Which did she choose? We did the beet soup. The beet soup. The red one. Yeah. Okay. Or the pink one or purple one, whatever it is. She's supporting you here during the meetings? She is, yeah. Like, she is back at the hotel right now with our little friend. Yes, let's tell this surprise that later in a second. Yeah, okay. But yeah, the other soup was fennel, like I don't know how to say it. Koprowa. Myślałam, że to brokułowa. No, not broccoli. Not the broccoli. It looked like fennel, like a weird. Let's speak about Polish soup. Yeah, it's soup show, right? Więc tak, rzeczywiście, ostatecznie moja żona wybrała ten chłodnik buraczany, druga to była koperkowa. I tak, rzeczywiście Justyna pyta, czy Ellen wspiera Brandona tutaj podczas tej podróży. Tak, rzeczywiście bardzo mnie wspiera. W tej chwili jest w hotelu z naszym małym przyjacielem, o którym powiemy za chwilę. My was oczywiście pozdrawiamy też w imieniu Wydawnictwa Wilga. Skoro mówimy o wspierających, to przecież Wilga tak pięknie wznowiła serię Pięć królestw. O tym za moment. To ten mały przyjaciel, uwaga, Brandon kupił w Polsce kota. So let's say about the small friend. Does he already have a name? Yes, this small friend is named Casanova. No way. Yeah, that's the name. She let me name him. Okay. And see, we have a female of his breed at home. And we needed the boy. This is a cat. Let's tell them this is a cat. So we got a cat. I have been from Poland. I have been on book tour internationally with my wife one time. She came and bought a cat now. I have gotten a cat on book tour one time. And so so far she really wanted this cat. It's a Siberian and I guess they're a lot better to get here than in the States. So wow. I'm excited. It's a good-looking cat. Tak, więc ten mały przyjaciel jest kotem.
Justyna pyta, czy już ma imię? Tak, ma imię Kasanowa. Erlen pozwoliła mi nadać mu imię i to jest chłopiec, a my mamy w domu dziewczynkę tej samej rasy syberyjskiej, więc potrzebowaliśmy kota samca. I rzeczywiście raz jeden w życiu na razie żona wyjechała ze mną na trasę promocyjną za granicę i od razu wracamy z kotem, więc to rzeczywiście się do tej pory nie zdarzyło, ale bardzo go chciała, dlatego że tutaj łatwiej je dostać i to naprawdę jest przystojny kot. No powiedzieliśmy, że piszesz dla legend i geniuszy, tak? Yes, you wanted to add something about the cat? Yeah, I just want to continue about the cat, it's true. I must add this, that I know for sure that my Polish publisher is so cool because I tell them, You have to come back with the cat I to tell the them States. I'm going to be getting a cat. like, can we make this work? With a busy schedule. And they were so nice about it. It was ridiculous. Like I was terrified to tell them, right? And they were so cool. So I just got to say, yeah. Więc muszę jeszcze dodać, że choćby po tym potrafiłem poznać, że mój polski wydawca jest super, dlatego że planując tą wizytę powiedzieliśmy, no ale my będziemy kupować kota w Polsce i czy da się to jakoś zmieścić w grafiku tak napiętym. Byłem przerażony, że to jest tak niedorzeczne pytanie, a nasze wydawnictwo naprawdę super nam pomogło, aż to było niewiarygodne, naprawdę to bardzo, bardzo jesteśmy mu wdzięczni. Ale ja tylko chciałam powiedzieć, że jakby klasycznie przyjeżdża ktoś z zagranicy do Polski, kupuje na pamiątkę czekoladę, wódkę, nie wiem, zamrożone pierogi. Brandon Mull kupuje kota. So I just wanted to say that if you come from abroad to Poland, like traditionally you buy chocolate, like Wedel chocolate, vodka, or pierogi, like dumplings. Brandon Mull, he comes here, like, and he buys a cat. I buy a cat. Yeah, that's quite unique. Yes. So fingers crossed for Casanova, and yes. Maybe he will be the beginning of a new story. Who knows? Yes, many generations. Many generations. Międzypokoleniowa opowieść od kota rozpoczęta, kupionego w Polsce, a my skupiamy się na tej opowieści, która za moimi plecami i pewnie w waszych dłoniach, Pięć, królestw, tom 4, Tkacze, śmierci. Właśnie w zupełnie nowym, pięknym wydaniu ukazują się nakładem wydawnictwa Wilga. Brandon powiedziałeś takie zdanie, że przychodzą czytelnicy i mówią, dajesz nam coś do pogadania, temat, o którym możemy podyskutować. Co chciałeś nam dać do pogadania 5 królestwami? So now let's concentrate on 5 kingdoms. This is the 4th part of this series. We have it in Poland now. You said previously when you were speaking about your readers that some families come and say, you gave us something to talk about. What did you want to give us to talk about in this series, in 5 kingdoms? Yeah, well, Five Kingdoms is a story about kids that get kidnapped into another world, right? And so part of what you get out of this story is how can you have horrible things happen and keep going, right? In Five Kingdoms, each kingdom has different magic that works there. And so the main characters have to be incredibly adaptable. Because there's basically every time you reach a new kingdom, you have all these new types of trouble and problems and magic and enemies and things to deal with. And so maybe one thing you could get is that going through life, you must be really adaptable if you want to thrive. Tak, więc Pięć królestw jest historią o dzieciakach, które zostają porwane do innego świata, więc myślę, że chciałem tutaj poruszyć takie tematy, jak to jest, kiedy tyle strasznych rzeczy ci się przydarza, jak to jest, co zrobić, żeby żyć dalej i próbować sobie z takimi sprawami radzić. Dlatego, że każde królestwo w tej książce rządzi się innymi zasadami, magia działa inaczej, więc główni bohaterowie w tej książce muszą się bardzo dostosowywać do tych sytuacji, dlatego że za każdym razem mierzą się z nowymi problemami, więc wydaje mi się, że to jest takie porównanie do prawdziwego życia, kiedy musimy przechodzić przez wiele rzeczy w życiu i często się dostosowywać. To jest w ogóle ogromna moc wszystkich twoich książek i opowieści, które tworzysz dla młodych czytelników przede wszystkim, że one są metaforą życia, one są metaforą codzienności, z którą się borykamy. Czytając Tkacze śmierci zastanawiałam się, czy twoim zdaniem można przejść przez życie bez ran, bez blizn, bez takich pozostałości, trudnych momentów. What is the great force of your literature? I think that every series that you create, here we speak about the 5 kingdoms, is that this is a metaphor of life,
of our everyday struggle, everyday problems, and you show to the kids, to your readers, that you can maintain, you can adapt, you can, win, or maybe I shouldn't use the word win because we can speak about, being defeated and winning. And what I wanted to ask you is that, do you believe that we can go through life without wounds and scars, or are they just like necessary? Yeah, I would say they are necessary. I think there was a designer to life, and I think God kind of designed life so that we would have, you're not going to get through without some wounds and some scars. Mm-hmm. And it's all about what you do with that, right? I think all the hard stuff that comes, you can, there's always going to be in every life enough hard things to defeat you, or enough hard things to teach you, depending on how you take it. Right? Mm-hmm. Tak, myślę, że one są konieczne, te rany i te sińce, bo wydaje mi się, ja uważam, że ktoś to całe życie zaprojektował. Wydaje mi się, że Bóg je zaprojektował w taki sposób, że nie jesteśmy w stanie przez nie przejść bez tych wszystkich ran, tylko pytanie polega na tym, co z tym zrobimy, jak sobie z nimi poradzimy, bo w życiu jest dostatecznie dużo trudnych rzeczy, żeby nas pokonać, ale też jest ich dostatecznie dużo trudnych rzeczy, żeby nas czegoś nauczyć. Mhm. Ta część jest wyjątkowa, bo jak przyznajesz zresztą w podziękowaniach, stworzenie Krainy Echa było zarazem trudnością i dobrą zabawą. Nigdy wcześniej nie zabierałem moich bohaterów za światy. Jak sobie to obmyśliłeś? Jakim to było dla ciebie wyzwaniem? O Bogu, którego wspomniałeś, też za chwilę porozmawiamy. So this part is very unique and it was, I think, quite challenging for you because as you say that this was actually difficult but also good fun, having fun, because this is the first time in your literature when you take your characters to the afterlife. Yes. Yes, that's the first time. So what was the biggest challenge to create this world of afterlife? You mentioned God here, the designer of life. I'm wondering, were you inspired by religion or this creator, the great creator? What was your imagination about afterlife? Yeah, that's good. Well, I myself believe in God. I don't try to put my personal exact religion into my stories. That isn't my purpose. But so in some ways, the challenge in Five Kingdoms was doing a fantasy version of the afterlife. Uh-huh. Just like I'm doing a fantasy version of the world, I'm also doing a fantasy. So this afterlife I'm creating is not an afterlife I believe in. It's a fantasy version of the afterlife that I think obeys some of the principles I might imagine in an afterlife, maybe in the real afterlife, but it is very deliberately fantasy. In fact, it's sort of like I made an afterlife that's not, you don't get to the final afterlife in this book. It's like a preliminary afterlife, like a waiting room afterlife. Yes. And so I don't have to answer all the final questions of is there God and what's he like? Yes, and this is more like an in-between place. And so I could just create something that really felt original and interesting and served the purposes of the story. Mm-hmm. Tak, więc ja sam wierzę w Boga, ale nie jest moim celem, żeby umieszczać w swoich książkach moją osobistą religię, nie o to mi chodzi. Więc pewnym wyzwaniem było właśnie stworzenie wersji fantasy zaświatów, dokładnie tak jak tworzę wersję fantasy świata całego, prawda? Więc nie jest to, te moje zaświaty w książce nie są takimi zaświatami, w które ja wierzę, tylko jakąś wersją fantasy, która teoretycznie mogłaby istnieć, można by ją sobie wyobrazić, ale celowo stworzyłem ją w taki sposób, żeby nie przypominała niczego, nie odpowiadała na ostateczne pytania związane z religią. Zresztą to nie jest celowo też dlatego, nie jest to ostateczne miejsce, do którego trafiamy, to jest takie miejsce pomiędzy, dzięki czemu nie musiałem odpowiadać na te wszystkie największe pytania, czy istnieje Bóg, co jest na samym końcu i tak dalej, dlatego że to miejsce, do którego trafiają te postacie, jest dopiero po drodze. Trudno było oddzielić twoją wiarę i twoje przekonania od pisania, od kreowania tej rzeczywistości? Was it difficult, to put not together, but to put separately religion and your beliefs from the writing? Because this is a crucial topic in life, afterlife. This is one of the most important topics. What happens after? Can we meet? Who are those ghosts? You name them elves? Yeah. What's the original name for Kraina Elfów?
No, echo, right? Echoes. The echoes. I'm sorry, the echoes. Yeah. So this was something not typical. That I think that it wasn't like a normal universe. No, it was not. No, it was not. I was deliberately making... You were touching something special. Yeah, that's what something new, something different. I believe I try to adhere in my stories, even though we're in fantasy, I like to adhere as best as I can understand them to principles of truth. Like to principles that I feel like are generally true as far as light and dark, right and wrong, some of these fundamental principles. And so I play with these fundamental principles and have them show up in original ways inside the fantasy. So there's I try to have a little bit of truth in everything. I think fiction is the truth inside the lie. Like fiction with a little truth in it has more power. And so I'm always trying to put truth into fantasy as best I can, which is an inexact science, but a fun challenge. Tak, więc celowo rzeczywiście stworzyłem to w taki sposób, żeby to było coś innego, dlatego że ja staram się, mimo że jest to fantasy, staram się trzymać zasad prawdy, to co wydaje mi się zasadami dotyczącymi prawdy, tych elementów najważniejszych, takich jak światło i ciemność, dobro i zło, i staram się troszkę z tymi regułami grać, troszkę je eksplorować na potrzeby fantasy, ale zawsze staram się też mieć troszkę tej prawdy w swoich książkach, dlatego że też wydaje mi się, że fikcja, beletrystyka w ogóle to jest prawda ukryta w kłamstwie, więc w światach fantazji tak samo staram się, żeby to troszkę połączyć. My cały czas mówimy o tym, że to jest powieść fantasy, że to jest seria fantasy, ale dla mnie to jest też powieść drogi i to jest też powieść sensacyjna. Ciekawa jestem, jak ty na to patrzysz, skoro mówimy o gatunkach. Speaking about genres, you say that this is a fantasy, of course it is, but for me it's also an action book. Because they're on a mission. Actually, they are going to face some difficulties. They have to complete a mission. And this is also, I'm not sure if I am able to find the right word to say, the road, the novel of a road, because they are a like journey. A journey, yeah. So you mix genres here a bit. Oh, for sure, yeah. And I like, in my own mind, I define fantasy as any story that breaks the rules of reality. So I have a broad definition in my mind of fantasy. If we break the rules of reality, we have now crossed into fantasy. And yes, this is an unusual fantasy. I mean, book 3, they are using magic to create advanced technologies. So it kind of wears the clothes of science fiction. It feels robots and hoverboards. And then you have the afterlife, which feels like a spiritual story, right? And so, yes, it is a mix or a hodgepodge, which hopefully creates something original and new. Yeah, it does. Of course it does. Right, Jasne. Celowo staram się to mieszać, dlatego że dla mnie, w moim odczuciu, fantasy to jest wszystko, co łamie reguły rzeczywistości. Więc jak tylko przekraczamy reguły rzeczywistości, jesteśmy w gatunku fantasy. Ale jest to prawda, że Pięć królestw to jest nietypowy fantasy, dlatego że w trzeciej części mamy science fiction ukryte pod płaszczykiem magii, prawda? Mamy technologie, roboty, latające deskorolki i tak dalej. Tutaj w czwartej części rozmawiamy o zaświatach, więc jest to jak gdyby książka dotykająca tematów duchowych. I mam nadzieję, że rzeczywiście ten taki dziwny miszmasz daje w rezultacie coś oryginalnego i świeżego. Co ci daje największy fan przy tworzeniu tych światów? Ja nawiążę do tego, o czym powiedziałam na początku. Te słowa z początku to nie były tylko moje słowa, tylko twoich czytelników i czytelniczek, o tym, że masz ogromną wyobraźnię, że świetnie budujesz te nowe uniwersum. O bohaterach za chwilę, ale najpierw jeszcze właśnie ta kreacja. Co jest dla ciebie najbardziej takie, co było najciekawsze przy tworzeniu Tkaczy śmierci? In the very beginning I said that you have just a total imagination, that you are able to create very fascinating worlds and universes, and also interesting characters, but we will speak about them in a second. Because now I would like to ask you about this universe, the world that you've created here in the Death Weavers. What was the best part, the most fun part of creating this afterlife universe, like a new place to have all this action going on? Yeah, so I really like to build new worlds. This is fun. Yeah, we can for see me. it. Yeah, this is a part of the job that I like. And so what was fun about Five Kingdoms was, first I had 5 different worlds in one book.
each world, each kingdom is kind of like its own fantasy world with its own rules on how it operates. And so it let me in a single series do 5 different worlds. And then the challenge of how does that make sense that we have these 5 different worlds? And so by the time you get to the end of the series, I will even, I think, make it make sense. Oh, this is how we have these 5 different worlds all in one place. And like, that was a feat of imaginative architecture that was really fun to me. like the nerdy side of me, the side that likes to build a neat thing. Yeah, I had a lot of fun with that. Just the enormous amount of variety, and having that variety make sense and feel understandable. So this finish was important for you, just to close it. Like you have you were opening the door, all the doors, 1, 2, 3, 4, 5, and then close them with the. Like make it all kind of come together in a way that was hopefully satisfying. Więc to, co ja naprawdę najbardziej lubię, to jest budowanie nowych światów. I w Pięciu królestwach właśnie super było dla mnie to, że w ramach jednego cyklu, jednej książki czasami, mam jak gdyby 5 różnych światów, dlatego że każde królestwo jest trochę jak oddzielny świat, rządzący się innymi zasadami. Więc to była strasznie dobra zabawa, bo mogłem w ten sposób stworzyć więcej światów w jednym miejscu, ale potem wyzwaniem było zadanie sobie pytania i odpowiedzenie na nie, jak to zrobić, żeby to wszystko miało sens, żeby to wszystko połączyć w jakąś logiczną całość. I rzeczywiście satysfakcjonujące dla mnie było to, żeby na samym końcu czytelnik mógł pomyśleć, aha, to dlatego w ten sposób to się wszystko spina, żeby rzeczywiście na koniec, mam nadzieję, że się udało, ten sens się pojawił i całe to przedsięwzięcie było takim jak gdyby zadaniem z gatunku architektury wyobraźni. I ta moja taka nerdowska strona, która lubi właśnie budować różne rzeczy, wymyślać, konstruować, była bardzo usatysfakcjonowana dzięki temu. Mówiliśmy o mieszaniu gatunków. To, o czym mówisz, Brandon, kojarzy mi się z kryminałem, bo to kryminał jest tak konstruowany. Coś się dzieje i finał musi być taki zaskakujący. What you've just said, we've been talking about mixing genres and, putting the journey story, the action story, but you've just said something about the criminal story, the crime novels, because they work like this. Something happens and the finish is, the end is, oh my God. So that's the person who killed, So this is the same way of telling a story here. Yes, having a setup and a lot of setups that lead to a payoff or lead to a reward where you go, oh, okay. Where hopefully on a second read you go, oh yeah, I see why this in my mind, and I've heard this quote from elsewhere, the perfect ending is surprising and inevitable. Is both those things. If it's both those things, like good, good job. Works. Okay, it's interesting. So you're trying for that. Maybe not always perfect, but you're inevitable, trying. Tak, więc rzeczywiście, jeżeli bardzo fajne jest to, kiedy coś budujemy, jest dużo elementów, które do czegoś prowadzą, a na końcu jest jakaś nagroda. To się wszystko spina i czytelnik mówi, ach, no rzeczywiście o to chodziło. I mam nadzieję, że wtedy na przykład przy drugiej lekturze, czytając te rzeczy, które są wcześniej, wtedy czytelnik powie, a więc to dlatego tutaj się to pojawiło, to będzie potem potrzebne. I kojarzy mi się taki cytat, z którym się spotykałem już kilkakrotnie, że idealne zakończenie jest zarówno zaskakujące, jak i nieuniknione. Jeśli się uda zrobić jedno i drugie, oczywiście nie zawsze to wyjdzie, to wtedy to zakończenie jest rzeczywiście udane. Bywasz pytany o ulubione z 5 królestw. Do your readers ask you about your favorite of 5 kingdoms? Does this question appear? Favorite kingdoms. Your favorite kingdoms. Oh, yeah. 5 kingdoms, like 3 and 4. 3 and 4. Yeah, like the kingdom with the magical technology, and the kingdom with the afterlife. One of my goals as a writer is to show readers new things they maybe haven't seen before, or at least haven't seen this way. And I felt like the most original kingdoms that I felt, oh, this feels new. I haven't read this anywhere. Was my version of the afterlife, felt very new, and my blending of magic and sci-fi felt new to me. And so like those 2 kingdoms were fun because they felt really fresh. Okay. Yeah. And so to me that was exciting to write. Tak, zdecydowanie 3. i 4. część, czyli to magiczna technologia i zaświaty, dlatego że jednym z moich celów podstawowych jako pisarza jest pokazywanie ludziom nowych rzeczy, albo przynajmniej rzeczy w inny sposób niż widzieli je do tej pory. I właśnie wydaje mi się, że te światy
ten techniczny, przyszłościowy, połączony z magią i ta moja wersja zaświatów, ja tego chyba nigdzie dotąd nie widziałem i mam nadzieję, że dzięki temu wyszło z tego coś świeżego. And maybe it's proof that I like Star Wars a lot. Because I found a way to get robots into a fantasy novel. I to chyba dowodzi tego, jak bardzo lubię Gwiezdne Wojny, że znalazłem sposób, żeby w powieści fantasy wpleść roboty. Ale najważniejsze, znaczy inaczej powiem, każdy z nas nakłada swój filtr na książkę, którą czyta. Dla niektórych najważniejsze będą te światy, rozwiązania fantastyczne, które Brandon wymyśla, dla innych bohaterowie. Cole to jest ten bohater, który nam niesie całą akcję do przodu. Zastanawiam się, jakie są twoim zdaniem jego najmocniejsze strony, jakie są jego słabości, nad którymi musi pracować. I think that what is great about literature is that every reader puts his own filter on the novel. And some people say, what a great world, I just love this universe, I just love those places, those ideas. The second person will say, those characters, they are just amazing. And let's talk for a second about the character named Cole. He's the main character here. And what are his biggest virtues and maybe things that he should work on? What do you think about this guy? How did you come up with him? Yeah, so Cole has a best friend named Dalton at the start of the series. And I have nephews who are Cole and Dalton. Oh, really? And so I use their names. They're not exactly like these kids. But I didn't take their whole lives. Yeah. But yeah, they kind of, I thought about them a little bit as I wrote these characters. And they think it's really fun that their names are in the story. Yeah, Cole is a kid who he is trying to figure out what matters to him in this story, like trying to figure out what matters to him. And when he first comes to the Five Kingdoms, all that really matters to him is getting home. And as he spends more time there, he ends up with this difficult problem of he starts to really care about the place and the people that live there. And so it becomes, what, do I care more about helping this place or do I care more about getting home? And that's one of the main things he wrestles with throughout the series, I think. Choices, life he starts choices. committing more and more to, like, it's sort of like if I'm here visiting Poland. Am I just visiting Poland to go home very soon, or do I start to care and think about Poland? And in my experience, the more I come here, the more, now I'm extra interested in Poland. If I hear Poland in the news, I hear the war in Ukraine, I'm worried for Poland. Even maybe more for Poland than Ukraine, because Poland is very real to me, because I've been here, right? I get it. And so it's interesting for me to watch that character learn to care about the place he went, and to maybe find meaning in helping that place. Yeah. So you're a Cole in Poland, like Brandon Cole in Poland. Yeah. But this is not afterlife, you know, not just like normal life. This is real life. It's real life, yeah. But it's amazing. I love this place. Yeah. Więc Cole ma, kiedy zaczynamy cały ten cykl, Cole ma najlepszego przyjaciela Daltona i pierwotnymi wersjami Cole'a i Daltona z tymi samymi imionami są moi siostrzeńcy. Nie przedstawiłem ich dokładnie w ten sposób, ale sporo o tym myślałem, sporo wzorowałem się na nich i oni, zresztą bardzo ich to bawi, że są ich w formie tych imion w mojej książce. Natomiast kiedy Cole trafia pierwszy raz na obrzeża, to pierwotnie interesuje go tylko jedno, żeby wrócić do domu, ale to, co jest to ciekawe, że im dłużej, im więcej czasu spędza w tym świecie, tym bardziej zaczyna się nim przejmować, tym więcej to miejsce dla niego znaczy i w związku z tym główna rozterka, z którą on się musi zmagać przez cały cykl, to jest to, czy bardziej mnie interesuje pomoc temu miejscu, które jest dla mnie coraz ważniejsze, czy bardziej mnie interesuje powrót do domu. To jest jego główny wybór, którego musi dokonać. I to trochę jak ze mną tutaj, kiedy teraz przyjechałem do Polski, odwiedzam Polskę i zastanawiam się, czy jestem tutaj tylko po to, żeby dotrwać do powrotu do domu i wrócić do domu i myśleć o innych sprawach, czy, i rzeczywiście tak się dzieje, im częściej tu jestem, im więcej myślę o Polsce, tym mnie też bardziej zaczyna interesować, tym bardziej zwracam uwagę, kiedy słyszę, że mówi się o Polsce w wiadomościach, czy to w związku z wojną w Ukrainie, czy nawet w pewnym sensie Polska jako taka interesuje mnie nawet może bardziej niż Ukraina, w tym sensie, że jest bliższa mojemu sercu, więcej o niej wiem, zaczynam się po prostu interesować faktami związanymi z tym krajem. Więc myślę, że ta książka i ta historia, właśnie ta droga Cole'a jest o tym, że można znaleźć sens właśnie też w
być może w pomaganiu w pomocy w tym miejscu, w którym się znaleźliśmy i do którego zaczynamy coś czuć. No to jest piękne, co mówisz, że każda podróż coś w nas zostawia, tak samo jak każda historia, którą czytamy, coś nam daje, dlatego ja za chwilę zaproszę Brandona do naszego studia obok i zachęcę go do takiej małej zabawy. Poprosimy Brandona o wymyślenie kilku historii na poczekaniu. It is very beautiful what you just said about the journey, that every journey leaves something in us, and it's the same with every story. Every story that we read it's hopefully leaves something with us. So I would like to invite you to the second part of our studio, and I have a small, I would say just a small surprise. I have envelopes here. They have numbers. They are totally mixed, so I have to just put them all together. And you just use this circle to choose the number. And here I have some words that may be an interesting beginning of a story. And I would like to hear the story just made up in this moment during this meeting from Brandon Mull. So let's go. I will try, yes. Yes, just do it for us. Just to have fun. Słuchajcie, robimy to tylko dla uśmiechu i dla zabawy, bo wiemy, że pisarze siedzą godzinami, godzinami i wymyślają swoje historie. So please, Brandon, Rafał, please stand here and you just have to do it like this. This way? Doesn't Hard matter. question, I don't know. Słuchajcie, w którą stronę nie wiadomo. Ja tu mam koperty z numerkami, będę wręczać. You're quite strong I because spun it too nobody. hard. Exactly. Okay, 4. Which number is that? Do I have 4? 4 is 6, that's 7, that's 5. Yes, that's 4. Okay. Let's check what's inside. Brandon jest bardzo silny i tak zakręcił chyba najmocniej ze wszystkich naszych dotychczasowych gości. Dobra, tam są 3 słowa, słuchajcie. Zobaczymy 3 słowa, jakie... Do I say the words Yes, first? please say the words So first. the words are a cat, a magic spell, Coke. Czyli kot, zaklęcie magiczne i Coca-Cola. Okay, so once upon a time, Pewnego dnia there was a very fat cat był sobie pewien bardzo gruby kot, who was so incredibly lazy. strasznie leniwy. And he was in love with a beautiful cat that he could see across the street in another window. Był zakochany w pięknej kotce, którą widział po drugiej stronie ulicy w oknie. But this cat never paid attention to him. Ale ta kotka nigdy nie zwracała na niego uwagi. And so he visited a witch. Odwiedził w związku z tym wiedźmę And this witch said, okay, I will make a magic spell for you. wiedźma powiedziała, no dobra, zrobię dla ciebie zaklęcie. And she said, I need you to bring me a Coke. Ale musisz mi przynieść Coca-Colę. And she starts working an incantation over the Coca-Cola, Zaczyna rzucać czar na tę Coca-Colę, which the cat then drunk, którą ta kotka wypiła. its little tongue licking it all up. Wylizał tę całą Coca-Colę, ten kot. And the cat became so handsome and dashing that nobody could believe it. I stał się tak przystojny ten kot po wypiciu coli, że nikt nie mógł w to uwierzyć. And the cat across the street was just thunderstruck and amazed and very impressed. Kotka po drugiej stronie ulicy była oszołomiona i bardzo pod dużym wrażeniem. And this is the beginning of our Nie story. róbcie tego w domu, bo kola jest niezdrowa. Don't do this at home because Coke is so unhealthy. But There you go. Can you do it one more time? Would you do it one more time? If you want me to, I I can won't. try. I'm just waiting for that. All the stuff here, they're like, oh my god. Are you prepared for that? I will Dobra, try. jeszcze jedno. One more. One more. Here we go. That's the beginning of a story about a cat. The cat. Oh, I'll take it. What number we have here? 4. No, it's 2. 2. Okay. Something new. Here we go. Of course, these words differ. There's no cat anymore. To są Yeah. zawsze inne słowa, nie ma tam żadnego kota. A bag, Torba, a robot, robot and scissors. i nożyczki. Okay. So, once there was a very old man Pewnego razu był sobie staruszek. who heard a knock on his door. Ktoś nagle zapukał do jego drzwi. And he got up from his chair Powoli podniósł się z fotela and slowly approached the i door powoli podszedł do drzwi, to open it up otworzył je and find a strange bag on his porch. i zobaczył na swojej werandzie dziwną torbę. He lifted up the bag, Podniósł tę torbę, which was surprisingly heavy, która okazała się zaskakująco ciężka, and toted it into the house. i wdźwigał ją do domu. When he opened up the bag, Kiedy ją otworzył, a robot rocketed out of it wystrzelił nagle z niej robot and started running around the house, i zaczął biegać po całym domu holding a pair of scissors. z nożyczkami w ręku.
And this robot had been sent to him Został wysłany do tego człowieka by his grandson, przez jego wnuka, who wanted revenge który chciał się zemścić, for being scolded że często go karcił for running around the house with scissors. za bieganie po domu z nożyczkami. And this is the beginning of our Oh story. my I tak się God. historia Słuchajcie, zaczyna. brawa, wszyscy bijemy brawa w domu, tu stawiamy kropkę, my za chwilę wracamy na kanapę i pogadamy o punktach zwrotnych w życiu Brandona Mulla, który jest dzisiaj naszym gościem. Let's go back to the couch. Let's go back. Yeah. Powinnam zapytać, challenge. how are you? It's, you know, because muszę przyznać, że dla wielu pisarzy to jest wyzwanie, bo pisarze się tak denerwują, czy będę w stanie coś wymyślić. Wymyśliłeś to świetnie. Sometimes here when we do that with Polish authors, Polish writers, they are a bit like, oh my God, will I be able to think of something? Was that scary for you, or do you make that kind of exercises for yourself when you're writing novels? This is almost nothing like writing novels. Almost nothing, okay. It's a little bit like writing novels, but mostly writing novels is a long time thinking, a long time planning that story. This felt more, I used to do comedy in college. Yes. This felt more like comedy or improv. Yeah. And so I just tried, sometimes you just have confidence and pretend you can do it and see if you can. Pretend, you can't. So you're pretending all the time. Okay. Pretending a little, trying to be confident. Yeah. Inside I was like, well, maybe we'll see. Okay. Yeah. Nie, więc to prawie w ogóle nie przypominało pisania książki, dlatego że pisanie książki zajmuje dużo czasu i dużo trzeba się powoli zastanowić. Natomiast ja kiedyś, kiedy byłem na studiach, zajmowałem się komedią. Byłem komikiem, byłem członkiem trupy zajmującej się improwizacją i to mi bardziej przypominało właśnie improwizację, bo czasami trzeba mieć po prostu dość pewności siebie, żeby udawać, że się coś potrafi zrobić. I tutaj pomyślałem sobie, że no dobra, zobaczymy, może się uda, może nie, ale muszę udawać, że dam radę. Zastanawiam się, czy słuchając Ciebie i tego, jak szybko wymyślasz te narracje, historie, zastanawiałam się, czy prowadzisz zajęcia pisarskie. Do you have your own class, like master class in writing? Do you help people to write in the US? Do you have any kind of that? I have taught in some workshops. Yes. I don't have like my own big program or my own big master class. So far. But I have guest taught in workshops and guest taught at universities. You like that? Do you like that? Do you like doing that? It's very fun to me. Yeah, it's fun. I would do more of it, except for just the balance of time. Like the balance of time is hard because I have many kids, and then also I go promote the books, do events, and I write the books, and so it leaves only a small amount of time to do teaching or workshops. But I still try to when I can. I think you can be good at that. Hopefully. Yeah, I think you are. Więc zdarzało mi się prowadzić warsztaty, nie jakoś regularnie, nie mam własnego programu, ale bywam gościem na jakichś zajęciach, na uniwersytetach, kiedy opowiadam o tym. I rzeczywiście chętnie to jest fajna zabawa, chętnie robiłbym to częściej, ale po prostu brakuje mi czasu, dlatego że muszę jakoś znaleźć równowagę między wszystkimi dziećmi, między pracą książkową, między tym, że jeżdżę właśnie w trasy promocyjne, więc niestety brakuje mi na to czasu, ale lubiłbym się częściej tym zająć. Lubimy w tej części naszych rozmów Premier Online pytać gości o to, jak to się stało, że są tu, gdzie są z nami, czyli na żółtej kanapie Empiku. Jakie mieli punkty zwrotne w swojej karierze? Ciekawa jestem, jakie ty miałeś punkty zwrotne. Czy one się łączą z jakimś wydarzeniem, z którąś z twoich książek, a może z napotkanym człowiekiem? You know, during those meetings, during Premiera Online by Empik, we like to ask our guests about what actually happens that they are where they are, that you sit with us today. And we are asking about the turning points in your life. And I'm wondering, do you have any turning points? And will they be connected with a person or one of your novels, or maybe a situation that you were in, or an event that you were part of during all those years when you were writer Brandon Mull? Yeah. Honestly, if we're talking about the real turning points in my life, they are the moments of the greatest pain. Have been the moments that have been of the biggest turning points or the biggest learning experiences of my life. Maybe 6 years ago, I went through a divorce, and that was the most pain I've ever felt. It was, I wanted that family to last forever,
And when it didn't, I felt like my life was over. Everything I cared about was over. And so in that time, it took me really low, lower than I'd ever been, in greater pain than I'd ever been. And I didn't expect to ever be happy again. I didn't think it was possible. The wound felt too permanent. And it was actually in some of that where it was reaching out to God in desperation that I finally kind of felt him in a way that was very real to me. And created, actually out of that great pain came great learning and optimism that was fairly transformative. And so maybe that's enough to start. Więc jeśli mówimy o prawdziwych życiowych punktach zwrotnych, to dla mnie te największe punkty zwrotne to były zawsze momenty największego bólu w życiu, największego cierpienia, które jednocześnie były doświadczeniami, z których najwięcej się uczyłem. Więc 6 lat temu przeżyłem rozwód i to był największy ból w moim życiu, bo chciałem, żeby ta nasza rodzina trwała wiecznie i kiedy to się nie udało, to wydawało mi się, że moje życie się skończyło, że wszystko, co było mi drogie, odeszło i minęło na zawsze i znalazłem się w najniższym punkcie swojego życia, bardziej przygnębiającym i bolesnym niż kiedykolwiek i nie spodziewałem się, że kiedykolwiek jeszcze będę szczęśliwy. I właśnie w tych momentach desperacji sięgałem, szukałem Boga i poczułem, wydało mi się, że wreszcie Go autentycznie znalazłem i że z tego wielkiego bólu wypłynął w moim życiu wielki optymizm. Earlier in my life, before I was married, I was in love with 2 girls at the same time. Oh. I really loved them both and didn't know which way to go. Complicated. And being with one meant not being with the other. And it felt like that tore my heart in two, and it was incredibly painful. And I chose one, and I married her. And that meant the other was gone. And I think I made the right choice. I believe I did. I feel good about the choice now, but at the time I was so torn apart, and there was so much pain. And it was partly like, I was, at that time in my life, I was like, if I can feel this much pain and keep going and stay alive, I was like, well, maybe I should just do the most dangerous job that I really want to do, which was to be a writer, which maybe would never work, but like, who cares? I'm already hurting. so what can be worse? So let's just go for it and try that. And that was part of the reason I tried to become a writer, was as I finally said, life is hard and painful no matter what I do, so I'm going to try to do the thing that seems happiest and best to me. Does that make sense? And that was quite a good choice. And that was kind of right. Knock on wood. Yeah. Więc we wcześniejszym etapie mojego życia, zanim się ożeniłem, byłem zakochany w 2 dziewczynach jednocześnie. W obu byłem zakochany, ale którąś musiałem wybrać. I to był moment też wielkiego bólu, wielkiego cierpienia, że z którąś z nich się muszę rozstać. Ostatecznie rzeczywiście ożeniłem się z jedną z nich i wierzę, że dokonałem właściwego wyboru, ale to, że ta druga zniknęła z mojego życia, rozerwało mi serce i pomyślałem sobie wtedy, że skoro mogę tak bardzo cierpieć, a jednocześnie dawać sobie radę żyć dalej, to może powinienem skupić się i zdecydować na najtrudniejszą, najbardziej niebezpieczną pracę, jaką sobie wyobrażam, a którą zawsze chciałem wykonywać, czyli zostać pisarzem, no bo pomyślałem sobie, że i tak już cierpię, i tak mnie boli, więc gorzej już nie będzie, więc równie dobrze mogę robić to, co najbardziej chcę, czyli pisać. I z tego właśnie, dzięki temu jestem tutaj, gdzie jestem teraz, bo pomyślałem sobie, że będę robił w takim razie to, co czyni mnie najszczęśliwszym. So my life right now is good. It's great. Like I like my life. I'm happy I'm alive. And it's also challenging. My life is challenging. I'm married. I'm on my second marriage. I married a beautiful, brilliant woman. She's brilliant. She's so smart. It's scary smart sometimes. And she had 7 kids. I had 4 kids. Together that's 11 kids. Oh yeah, that's quite a big family. And so I would never have planned this. Yeah. I would not have planned it. And yet I find myself living it. And as I try to live it well, I'm learning things I would have never learned. And I'm finding joys I might have never found. And so it's interesting how it can be hard and good. Moje życie teraz jest wspaniałe. Uwielbiam swoje życie, ale jednocześnie jest wyzwaniem, dlatego że jestem rozwiedziony, jestem teraz drugi raz się ożeniłem. Ożeniłem się z piękną i
zabójczo mądrą kobietą, czasami tak mądrą, że mnie to przeraża, która, kiedy ją poznałem, miała 7 swoich, też ma 7 swoich dzieci, ja mam 4, czyli razem to jest 11 dzieci i nigdy bym czegoś takiego nie zaplanował, nigdy bym nie podjął takiej decyzji, że tak moje życie może wyglądać i z takim wyzwaniem mogę się mierzyć, ale jednak teraz tak wygląda to moje życie i uczę się dzięki temu nowych rzeczy, nowych wyzwań i nowych radości z tym związanych. Kiedy słucham tych opowieści, które wszędzie są podszyte miłością, rozumiem, dlaczego wasz kot nazywa się Casanova. When I hear your stories where they all have love hidden there somewhere, I understand why your cat's name is Casanova. That's just the reason why his name is Casanova. And thank you for this lesson, for this beautiful lesson about your life, because it's also a metaphor that you're putting in your novels, because they are also about, you know, being with people, being close with people, being maybe sometimes having a sacrifice for them. This is everything about life. Yeah, it's fun to take. It makes some of those hard experiences useful if you can find ways to share the principles associated with them. Yeah. Justyna, dziękuję Brandonowi właśnie za tę lekcję życia, którą znajdujemy w formie metafor też na kartach twoich książek, bo często dowiadujemy się, uczymy się właśnie o tym, że jak można coś odnaleźć, sens w życiu też poprzez pewną ofiarę. I Brandon mówi tak, że chyba najbardziej cenne w życiu jest to, kiedy trudne doświadczenie możemy przelać na to, czym możemy się dzielić z innymi. Wy dzielicie się z nami swoimi pytaniami, za chwilę do nich zajrzę, ale zanim to nastąpi, to jeszcze Rafał i Brandon spokojnie wypiją po szklance wody, bo tutaj naprawdę dużo słów i dużo się dzieje. I jeszcze za moment zaproszę Brandona do naszego przecinka, tym razem empikowego, żeby zadać mu hasło więcej. I just said that that's the moment for water because we have so many words and important words here that you just need to, you know, put some water in you. Again, I would like to invite you to the second part of our studio. As you can see, we've changed the scenery a bit, so just let's come for a second. This will be easier. This will be an easier part of the challenge here. Okay. I've put some cards here with, you always have 2 words here, and you have to choose one. This is very simple, like basic life choices of a man. Podstawowe rzeczy, które człowiek musi wybrać w życiu. Just let's go for it. Do it? Okay. Zobaczymy, co wybierze Brandon. Dowiemy się o nim czegoś więcej, chociaż już trochę wiemy i z książek, i z tego, jak opowiada. Dancing versus singing. Singing. Tańc kontra śpiew. Okay. You can show it. Your. Oh. Eating versus sleeping. Jedzenie czy spanie? Eating. Jedzenie. Plane versus train. Samolot czy pociąg? Train. Pociąg. Are you going home by train? No. By plane. hard to get to America by train, probably. Chocolate versus cakes. Czekolada czy ciasto? Chocolate. Czekolada. Football versus basketball. Futbol czy basketball? Futbol czy piłka nożna czy koszykówka? Yeah. Football. Piłka nożna. So you're a Polish person if you choose football, yeah. Okay. Black versus white. Czarny czy biały? I don't know. I don't know. I think race, and I'm like, both. Sorry. Winter versus summer. Zima czy lato? Summer. Lato. But it's close. Ale blisko. Sea versus mountains. Morze czy góry? Sea. Morze. Yeah. Coffee versus tea. Kawa czy herbata? Tea. Herbata. And the last one. Last one. Cats versus dogs. Koty kontra psy. My wife will be mad. Żona będzie wściekła. Dogs. Hey, okay, thank you. And let's go back to the couch. So now we know everything about you. We know about summer, and I thought that you will choose mountains. Myślałam, że Brandon wybierze jednak góry. I live in the mountains. No właśnie, that's why, yeah. But I grew up in Southern California by the ocean.
Zobaczcie, jakie to jest piękne. W Brandonie się wszystko miesza, że z jednej strony jest ten biały i czarny, trudny do wyboru, z drugiej strony dorastanie nad morzem, a życie w górach. You have everything mixed in you, like yin-yang. You weren't able to choose white or black. You are in the middle, like in your novels. It's not easy to choose. Yes. You grew up near the sea, but you live near mountains, so you have everything inside. Two words. Yeah, two maybe worlds. a little bit, yeah. Brandon mówi, że trochę tak jest, rzeczywiście, że te rzeczywistości się łączą. To tu stawiamy kropkę, a ja zaglądam do waszych pytań. No to lecimy. Filmowe pytanie od Wojtka. Czy będzie ekranizacja którejś z książek Brandona? Rafale, mogę cię poprosić o wsparcie? Will there be film adaptations of any of your books? There are currently people working on making a Candy Shop War movie or series. Actually, they're right now trying to make a series. And who knows? I have had many times, Fablehaven has almost been made a movie several times, where the process has begun, then they didn't get all the right directors or the right screenplays or the right cast. And so I've learned to be sort of philosophical about it, because Hollywood is a maze. Things start and stop and almost happen and don't happen. And so right now there's a team at Netflix trying to develop a Fablehaven series for Bashnibur. And there's guys trying to develop a Candy Shop War series, and we'll see where that leads. Więc teraz jest pewna ekipa, która myśli o pewnie bardziej serialu niż filmie na podstawie Wojny Cukierkowej, ale kto wie, dlatego że już wielokrotnie zdarzało się, że były plany nakręcenia adaptacji Baśnioboru, coś się zaczynało, ale nie dochodziło do końca, bo może nie udało się znaleźć odpowiedniego scenarzysty, albo reżysera, albo ekipy aktorów, więc przyzwyczaiłem się do tego, żeby nie obiecywać sobie zbyt dużo, dlatego że Hollywood to jest gigantyczny labirynt, gdzie coś się zaczyna, coś się kończy, coś się przerywa, więc nie można liczyć na zbyt wiele od razu. Teraz również zespół związany z Netflixem planuje czy myśli o ekranizacji w formie serialu Baśnioboru, więc zobaczymy. Może Baśniobór, może Wojna Cukierkowa, może coś z tego rzeczywiście wyjdzie. Zobaczymy. Beata pyta o to, skąd się wzięła, bardzo konkretne pytanie, skąd się wzięła inspiracja do napisania cyklu Pięć królestw? For writing Five Kingdoms. For writing Five Kingdoms. I mean, my general inspiration comes from my favorite books and my favorite movies. But for Five Kingdoms So Star Wars is. Yeah, a little bit of Star Wars, a little bit of all my favorite things, but it sometimes is, a character, you can say a character or a situation that is the beginning, like the sparkle. Okay. I think the sparkle would be interesting of Five Kingdoms. Do you actually remember? Myślę sobie, że tutaj się dokleję do pytania Beaty, taka iskra, która rozpoczęła ten cykl. Co nią było? Well, I've always loved portal fantasies. I've always loved fantasies like Narnia, where the characters go through a portal into a new world. And I thought it would be interesting, things that were like initial thoughts, where what if they didn't choose to go through the portal? What if they were taken or kidnapped through the portal? What if that were part of the problem? And to make matters worse, what if they were taken through the portal and the people who love them most forget them most? After they've gone through this portal, to make them very much on their own. They've really been taken from everything they know, and they know no rescue is coming. And to me, that seemed like a very extreme place to put characters to have a lot of problems to deal with and to stress my readers out. Yeah. Tak, więc jeśli chodzi o inspiracje ogólne, to zwykle najwięcej czerpię po prostu ze swoich ulubionych historii, ulubionych książek, ale w przypadku Pięciu Królestw może to jest to, że bardzo lubię fantasy związane ze światami, do których są portale, takie jak Narnia, gdzie bohaterowie przenoszą się z jednego świata czy z naszego świata do innego świata. Więc mój pierwotny pomysł był taki, że co by było, gdyby oni wcale nie zdecydowali się z własnej woli przenieść do innego świata? Co by było, gdyby zostali tam zabrani, porwani? I jeszcze gorzej, co by było, gdyby
po przeniesieniu się w ten inny świat, ci wszyscy, którzy najbardziej ich kochają, najbardziej o nich zapomnieli. Czyli gdyby ci bohaterowie wiedzieli, że są samotni, że nikt o nich już nie pamięta i że żaden ratunek nie nadejdzie, bo po prostu zostali zapomnieni. Zdawałem sobie sprawę, że to jest bardzo takie ekstremalna sytuacja, w której postawię swoich bohaterów, ale dzięki temu był to też ciekawy punkt wyjścia do ich przygód. Inga pyta o Polskę. Brandon jest w Polsce już któryś raz. Czy jest tutaj coś specjalnego, co podoba ci się najbardziej, co cię szczególnie przyciąga? So you've been here in Poland a couple of times already. Is there something special that attracts you, something in particular? One of the things I really like is this guy. Dzięki, Rafał. Rafał, we've become friends and we're together a lot when I'm in Poland. And so when I think of Poland, I think of him. I look forward to seeing him. And honestly, some of the people from the publisher that I've met, it's the people that make it interesting. I like the pierogis. I like like how cool Wrocław is, looking for dwarves, and like that fits my brain. Like having a hunt for magical dwarves, like that seems fun. My wife was in heaven. Like we had a contest who can find the most dwarves. Oh. Yeah, with him too. And like so, I guess just many things. I would come to Poland every year if I could. It's wonderful to be here. Yeah. Więc jedną z rzeczy, mówi Brandon, która go przyciąga tutaj, a w każdym razie o której myśli, kiedy myśli o Polsce. It's nice for him to translate that now. All those good words that you used for him. Spróbujemy. Więc jedną z rzeczy, o których Brandon mówi, że przyciąga tutaj, to jestem ja, czyli jego tłumacz. Zaprzyjaźniliśmy się, mieliśmy znowu okazję przez tydzień spędzać w zasadzie prawie cały czas razem. I jak również, więc kiedy myśli o Polsce, to myśli po prostu także o mnie, ale też teraz również o innych osobach z wydawnictwa, o tych wszystkich cudownych ludziach, po prostu interesujących, ciekawych osobach, które można było spotkać. Ale poza tym też takie rzeczy po prostu, Brandon mówi, lubię pierogi, lubię szukanie krasnali we Wrocławiu. To jest coś, co jak gdyby przemawia do tej mojej magicznej strony natury. Kiedy byliśmy przez te kilka dni we Wrocławiu razem z żoną i też razem ze mną, znaczy z Rafałem, tak, we troje, mieliśmy rywalizację, kto znajdzie najwięcej krasnali, więc po prostu bardzo strasznie mi się podoba Polska. Gdybym tylko mógł, przyjeżdżałbym co roku. To na koniec. Yes? My wife is now convinced that every city should have hidden things to find. Because that was so much fun in Wrocław. Moja żona jest teraz przekonana, nabrała przekonania, że każde miasto powinno mieć takie ukryte jakieś postacie, takie jak krasnale we Wrocławiu, żeby można było ich szukać. To na koniec, bo to pytanie, które się przewija często. Czy Brandon pracuje obecnie nad jakąś nową książką? So this question comes up regularly. Are you working on any new books right now? Yes. You are. Yes. Always. Yeah, this is how my head works. I don't know how to turn it off. And so I'm always working on new books. And the newest thing is my first brand new series since Five Kingdoms, my first new story world. Because after doing Five Kingdoms, I did like a sequel series to Fablehaven, which was Dragonwatch. Yeah. And so I will have a 3-book series coming. I'm on book 1. I'm about 3-book series. I'm about 18 chapters in, working with Random House in the United States. And it will be my first series where the entirety of the book happens in a fantasy world, no portals, where we start and finish in a secondary world or a fantasy world. Więc tak, jak zawsze, tak właśnie działa moja głowa, że nie jestem w stanie wyłączyć wymyślania nowych pomysłów. I rzeczywiście pracuję nad nowym cyklem, który będzie się składał z 3 książek. W tym momencie napisałem mniej więcej 18 rozdziałów tej pierwszej i to będzie pierwszy całkiem nowy świat od czasu 5 królestw, bo po 5 królestwach wróciłem do świata baśnioboru i będzie to również moja pierwsza książka zupełnie bez portali, czyli taka, w której od początku jesteśmy w świecie wymyślonym, innym świecie, nie przenosimy się do niego z naszego i właśnie w takim miejscu będzie się toczyła akcja. Book 1 is probably called The Forbidden Mountain. That's unofficial. Speaking about mountains, but that's funny, right? The Forbidden Mountain, and hopefully I think this might be my most fully realized fantasy world. I've been planning it for a very long time, so hopefully it will feel deep and real. And we will see. I have to prove that by writing it, by finishing it. Więc pierwszy tom to jest jeszcze tytuł nieoficjalny, więc może się zmienić, ale pewnie będzie nosił tytuł Zakazana Góra i mam taką przynajmniej nadzieję, że to będzie mój
najbardziej rozwinięty, najpełniej zrealizowany świat fantazyjny, który stworzyłem, bo bardzo długo nad nim myślałem, dużo planowania w to włożyłem, no ale teraz jeszcze będę musiał to udowodnić napisaniem i skończeniem tej książki. A w październiku ukaże się w Polsce Wojna cukierkowa, którą teraz tłumaczysz, kolejna część. And in prawda? October in Poland, Candy Shop Wars comes out. Yeah, that's exciting. Yeah, it just, it has not been out in the United States very long. It just came out a little while ago. That's what I was book touring for in the US. And yeah, it is, Candy Shop War took me a long time to write the series because it wasn't planned to be a series. And so I wrote book 1 like 14 years ago, and I wrote book 2 like 7 years ago. And I just barely wrote book 3. I've been writing them in between my other series when I got a chance. Yes. And so it's a relief to finally have that done. I know there's some kids that have really been waiting so long they are no longer kids. That's we have to remember that childhood ends. Yeah. Someday. Tak, więc rzeczywiście trzecia część Wojny Cukierkowej w Stanach Zjednoczonych ukazała się też bardzo niedawno i w ogóle ukończenie tej całej trylogii zajęło mi strasznie dużo czasu, dlatego że pierwotnie wcale nie planowałem, że to będzie cykl. Więc pierwszą książkę napisałem 14 lat temu, drugą napisałem 7 lat temu, tę trzecią napisałem właśnie teraz niedawno, dlatego że też szukałem czasu na pisanie pomiędzy innymi cyklami. No i jest to dla mnie ulga, że wreszcie domknąłem tę sprawę, chociaż wiem, że cały czas, przez całe te 14 lat wiele dzieciaków czekało na zakończenie tej historii, no i już dawno nie są dziećmi. And some of those first readers would be jealous of the kids now because these kids get a complete series. They have the whole thing. And they had to wait. All at once, yeah. And the others had to wait. I część z tych wczesnych czytelników, które zaczęła czytać 14 lat temu, na pewno będzie zazdrościć dzieciakom dzisiaj, dlatego że dzisiejsi młodzi czytelnicy po prostu będą mogli sięgnąć po cały cykl i przeczytać za jednym zamachem. Na szczęście twoja literatura nie jest tylko dla młodych czytelników, but luckily your books aren't only for young readers, let's face it. Yeah, so yeah. that's No, just I've had a story about the family and Yeah, I get a lot of teens, a lot of adults, kind of like Harry Potter. And with Candy Shop War especially, I think, I had a lot of 20-somethings in my line because they had read the books when they were little and they were still waiting to see how things ended. And so hopefully I gave them a fun... Candy Shop War is some of my weirdest stories, but weird and fun and silly, and I think the third one delivers that, A carnival comes to town, a magical carnival, and there's all sorts of puzzles to solve and mysteries to unravel, and hopefully fun. Tak, rzeczywiście, zwłaszcza w przypadku Wojny Cukierkowej często wielu dwudziestoparolatków właśnie przychodzi na spotkania ze mną, którzy o tej książce mówią właśnie dlatego, że czekają na zakończenie tego cyklu, odkąd byli małymi dziećmi, więc mam nadzieję, że mimo, że Wojna Cukierkowa to jest najdziwniejszy cykl, najbardziej może zwariowany i niemądry, ale również dzieje się tam dużo fajnych rzeczy i mam nadzieję, że dam im zakończenie, na jakie czekali. Będzie to o tym, że do miasta przyjeżdża Luna Park, trzeba rozwiązać wiele zagadek i tak to wygląda. Mam wrażenie, że moglibyśmy nie kończyć tej rozmowy, ale tutaj książki czekają na czytanie, a poza tym Brandon też czeka na powrót do domu powoli, więc na koniec mam takie zdjęcie. I just said that I think that we couldn't, it's hard to finish this conversation, but it's really nice to have you with us here, but there are books to be read, so we have to just put this to stop for a second, and you are going back home, so let's just give you some free time and resting time for the next hours. I would like to end with a photograph that I found on your Instagram. There is a girl here. Jest taka dziewczynka na Instagramie, która przyszła na spotkanie z Brandonem i ona ma taką karteczkę z napisem dla wybitnego, dla wspaniałego przywódcy wszystkich królestw. It's for the brilliant ruler of all kingdoms. So thank you for being this brilliant ruler of all kingdoms. Yeah, it was very nice. Yeah, and thank you for having me on your show. It is, you do some of the very best questions I ever get. Like, I can look forward to your interviews because the questions are actually interesting. So thank you so much. That's the problem of your literature. It makes us think. So that's because of your books. Sorry. Bardzo Ci dziękuję również, dlatego że zawsze czekam na nasze rozmowy, czy na rozmowy z Tobą, dlatego że Twoje pytania należą do najlepszych, jakie ktokolwiek mi zadaje, są zawsze ciekawe, dlatego dziękuję Ci również za zaproszenie dzisiaj.
Bardzo wam dziękujemy, że byliście z nami. Żal go puszczać do domu, ale niech wraca. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu przy okazji kolejnych premier, kolejnych powieści Brandona Mulla, który dzisiaj był waszym i naszym gościem na żółtej kanapie Empiku. Do zobaczenia, do poczytania. Na spotkanie zaprosił mBank, oferujący mKonto Intensive dla tych, którzy chcą więcej z życia.